Na oknach jest wszystko widoczne. Okna nie wybaczają w ogóle. Jak daleko stanąć od ściany, czy stać właśnie gdzieś blisko, czy gdzieś dalej. Cześć. Ten materiał będzie nastawiony stricte na przekazanie Wam praktycznej wiedzy o tym, jak myć okna i elewacje z wykorzystaniem wody demineralizowanej, czyli technologii WaterFight. Przejdziemy po kolei przez poszczególne etapy mycia, od sprawdzenia twardości i ciśnienia wody, poprzez rozłożenie i podłączenie sprzętu, samo mycie przeszkleń, aż do złożenia sprzętu, no i zakończenia pracy. No i zapraszam do obejrzenia tego, wydaje mi się, soczystego i wartościowego materiału. Swoją drogą, ostatni taki materiał nagrałem około 4 lata temu, więc ciekawy jestem, co sądzicie o progresie, który poczyniliśmy od tego czasu. Możecie dać znać w komentarzach. No i ja też zapraszam z tego poziomu już do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie. Przejdźmy zatem do konkretów. Zacznijmy od tego, co składa się na kompletny system. Podstawą jest jednostka, która nam przefiltruje wodę. Musimy pozyskać wodę, która jest demineralizowana i nie posiada żadnych składników. Musimy również posiadać kij o długości takiej, na którą chcemy sięgnąć. No i do połączenia wszystkiego używamy węży. Do doprowadzenia wody do systemu wąż półcalowy z tradycyjnymi szybkozłączkami, no i do podłączenia wody od systemu do kija, taki cienki wąż 8 mm. Podstawą mycia tej technologii jest sama woda demineralizowana. No i to jest taka woda, która nie posiada żadnych minerałów, czyli na 1 000 000 cząsteczek wody nie ma tam innych cząsteczek niż sama woda lub jest ich do 10. No i wartość tutaj właśnie twardości mierzymy tym miernikiem ppm. No i tak samo możemy zmierzyć wartość, która jest na wejściu w kranie. No i w Polsce zazwyczaj jest to między 100 a 400 ppm. No i to jest taka wartość, którą możemy spokojnie pracować z systemem i on sobie poradzi z odfiltrowaniem tej wody. Więc jakby podstawą jest to, żeby woda była idealnie zdemineralizowana, pozbawiona wszelkich składników. To, co warto sprawdzić przed przystąpieniem do mycia, no to źródło wody. Właśnie czy ta woda ma odpowiednią twardość ppm, czy nie jest jakaś nadmiernie zabrudzona, czy są jakieś awarie, to się może wydarzyć, więc warto to sprawdzić, czy nie jest ona na przykład brązowa, bo wtedy bardzo szybko Wam się zużyje ten filtr i jest ryzyko, że on się nawet zapcha po prostu tymi zabrudzeniami. No i warto też sprawdzić ciśnienie wody. Jeżeli ciśnienie jest bardzo niskie, w kranie jakoś niestandardowo zaniżone, no to wtedy zalecamy jeszcze dodatkowo użycie pompy do tego systemu. Jeżeli to ciśnienie jest, że tak powiem, w standardzie, tam koło 3-4 barów jest w Polsce, no to wszystko jakby nam tu będzie działać na samym tym sprzęcie. Oczywiście, jeżeli ma pracować jedna osoba. Jeżeli chcielibyśmy pracować w 2 osoby, to nawet jeżeli nie macie tego systemu, tylko jakikolwiek inny, no to raczej na pewno potrzebna nam będzie pompa, żeby ta produkcja wody demineralizowanej po prostu była wyższa. No i ten system, który tu widzicie na ekranie, to jest system oparty o proces wróconej osmozy. Jest to już taki system bardziej profesjonalny, który wykorzystuje się do regularnego świadczenia usług. Są też systemy, które są tańsze w zakupie, ale droższe w eksploatacji, działające tylko na zasadzie tego ostatniego filtra. No i kompleksowo film o tym nagraliśmy osobny, więc tutaj gdzieś link widzicie na ekranie i też znajduje się w opisie. Ja przejdę zaraz do praktyki. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak podłączyć jakby stricte ten system, to też film do tego mamy osobny, żeby wszystkiego nie pakować w jeden materiał. No i oczywiście link też znajduje się do niego w opisie. Jeżeli decydujecie się właśnie na pracę z pompą, to też potrzebujecie mieć dostęp do prądu, no i oczywiście odpowiedniej długości kabel przedłużacz. No zacznijmy od tego, że przejdźmy może po obiekcie, pokażę Wam jakby co jest do umycia. No i wyjdzie nam właśnie to, jakich narzędzi będziemy potrzebować, no i jak do tego podejść po kolei. Myjemy tutaj wszędzie tą gładką elewację, którą tu widzicie szarą. No i myjemy wszystkie przeszklenia. No, dzisiaj skupię się tylko na tej zewnętrznej stronie, więc te balustrady. Tutaj widzicie tafle, no i tam na górze są okna. Niektóre są otwierane od środka, niektóre nie. I mamy też takie duże wystające parapety. Więc żeby sięgnąć w ogóle tam do końca tej szyby, no to będziemy potrzebowali długi przegub kątowy, czyli dłuższy ten element. No i ja się na to przygotowałem. Mam tutaj taką przedłużkę, więc Wam pokażę później, jak to działa. No to chodźmy jeszcze od frontu, zobaczymy, jak to wygląda, żebyście mieli pogląd na całość.
Tutaj takie ładne, duże okienko. Tutaj mamy też front budynku, on zawsze jest trochę bardziej brudny, bo jest od ulicy. No i przejdźmy jeszcze na tył, tam jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Tutaj balustrady. No a tam mamy takie pionowe wyższe przeszklenie i jeszcze taki daszek szklany. Więc ten daszek jeszcze, do tego jeszcze będziemy używać innych narzędzi. Takiego długiego przegubu z adapterem dodającym zakrzywienia. Dobra, zaczynajmy. No to odpalamy system. Wodę mam już podpiętą. I się nam płuka teraz membrana. Mogę sobie załączyć pompę, żeby wam też pokazać, jak się pracuje z pompą. I tutaj przykręcam zawór, żeby zrobić ciśnienie na systemie. Wtedy woda zaczyna się dzielić na czystą i brudną. No i czysta nam trafia na ostatni filtr i do kija. No i takie mamy ciśnienie z pompą. To jest dość duże ciśnienie. Ja na przykład mogę założyć, że nie chcę aż tak zużywać swoich filtrów, czyli chcę mieć mniejszy przepływ wody, no bo im mniej wody przepuścicie przez system, tym wolniej wam się filtry zużyją. Więc mogę sobie wyłączyć pompę. Tutaj jest wystarczające ciśnienie do pracy bez pompy. No więc spróbujmy tak. Najpierw zwróćcie sobie uwagę, ile macie przestrzeni jakby przed ścianą do pracy, jak daleko możecie sobie stanąć. No bo tutaj trzeba wyregulować jakby kąt szczotki, po to, żeby ona była zawsze jakby prostopadle do ściany. Czyli żeby ona nie była gdzieś tak do ściany, że będziemy pracować tylko tą częścią włosia, albo tylko w ten sposób. Więc jakby tutaj mamy akurat mało miejsca, jeszcze stoi tutaj samochód, więc ten kąt musi być dość ostry, będziemy stać blisko ściany. Taki powinien być ok. Zawsze możecie sobie później złożyć kija i to poprawić. No i rozkładamy po kolei. Na końcu sekcji jest taki ogranicznik kolorowy, ważne, żeby go nie przekraczać. To, co jest też kluczowe i na co warto sobie zwrócić uwagę, to że jeżeli jesteście gdzieś blisko krawędzi budynku, no to żeby po prostu wam ten kij nie spadł, żeby się wam nie zsunął gdzieś tam, tak samo jak opieracie tego kija o ścianę i zostawiacie na przykład, to trzeba zwrócić uwagę na wiatr, czy właśnie, że on gdzieś tam stoi bokiem i może się sam zsunąć, więc ważne, żeby go na przykład oprzeć sobie tutaj i wtedy on nam się gdzieś tam nie zwieje go. Te kije są drogie, więc warto ich nie uszkodzić, zwrócić właśnie sobie uwagę na takie aspekty. No i tutaj przy krawędzi trzeba zachować szczególną ostrożność właśnie, żeby ten kij nam nie poleciał w tamtą stronę, więc tutaj te ruchy będą bardzo powoli, bardzo powolne. No i najpierw zaczynam sobie od mycia jakby samej, tu jest elewacja, więc nie muszę myć żadnych narożników, o narożnikach zaraz wam powiem, no ale tutaj te ruchy muszą być na końcu bardzo, bardzo powolne tą szczotką. No i tutaj teraz zależnie od ilości zabrudzeń na tej powierzchni, jeżeli ona byłaby bardzo zakurzona, długo nie myta, no to ja muszę wykonać tych ruchów w miejscu pewnie czasem i kilkanaście, żeby tą powierzchnię dobrze wyczyścić. No ale tutaj akurat ta elewacja jest regularnie myta 3 razy do roku, dodatkowo wodą demineralizowaną, która redukuje elektrostatyczność, więc ta elewacja prawie zawsze jest w bardzo dobrym stanie. No i też jest, jak widzicie, nagrzana, więc bardzo szybko nam to wszystko wysycha. Wystarczy ją po prostu 2-3 razy w każdym miejscu przejechać szczotką i to jest już wystarczające. No i właśnie jeżeli myjecie takim długim kijem, tutaj mamy wysokość około 80 metrów, ale zdarzają się też wysokości 15 i 20 metrów, no to im ten kij jest dłuższy, to te ruchy muszą być bardziej spokojne. Ta szczotka nie może nam skakać po ścianie, ona musi się równo przesuwać z równym naciskiem, więc na to też sobie zwróćcie uwagę. Dzisiaj mamy taki akurat budynek, żeby wam to pokazać, ale w przypadku dłuższego kija po prostu miejcie na uwadze, że te ruchy będą spokojniejsze, to mycie trochę wolniej się będzie odbywało. I w związku z tym, że jest to elewacja, to jakby płukanie może się odbywać szczotką opartą o tą elewację. Jeśli będą to okna, co wam zaraz pokażę, no to musimy już szczotkę oderwać od szyby lub skorzystać z listwy spłukującej. No i do tego zaraz dojdziemy. Tutaj mogę już sobie trochę dalej stanąć,
No i jak widzicie, jeszcze mi tam szczotka sięga nad ten parapecik, ale jest to jakby na granicy. Mógłbym mieć tutaj dłuższy przegub kątowy, ale tutaj jeszcze jest w porządku. No i tutaj też przy takim parapecie trzeba wykonać te ruchy poprzeczne, żeby to dokładnie wyczyścić. Tak samo przy tej górnej krawędzi też warto wykonać jeszcze ruchy poprzeczne. Można wykonać też takie małe ruchy doczyszczające. To, na co sobie możecie zwrócić uwagę, to też jeżeli ruszacie kijem w ten sposób, samymi rękami, no to te ręce wam się szybciej zmęczą. Jeżeli chcecie natomiast oszczędzić trochę energii, to możecie sobie złapać kija na przykład w ten sposób i robić trochę tego ruchu poprzez podchodzenie i odchodzenie. To jest zawsze troszkę mniej. Trzeba tych ramion użyć. Możecie to robić tylko przez podchodzenie i odchodzenie, tylko wtedy trzeba zrobić więcej kroków. Więc taka hybryda tego pozwala trochę oszczędzić energii i zazwyczaj jest najbardziej optymalna. No i to, co też mogę sobie zrobić na tym etapie, no to przeczyścić ten poniższy rant. To też jest kluczowe, żeby wszystkie zabrudzenia z tego rantu wyczyścić. To samo zrobiłem wcześniej na tym panelu. Może nie było akurat na nagraniu, ale czyszczenie tego rantu jest też kluczowe. No i dalej przysuwam się całym tym pasem w lewo i wracam na początek, żeby umyć poniższy element, ale w związku z tym, że tutaj mam jeszcze właśnie te takie ramki okien i chcę umyć też ten parapecik od góry dokładnie, no to muszę sobie zmienić przegub na inny. Ta elewacja jest dość złożona i właśnie fajna, żeby wam pokazać różne techniki, więc tu sobie złożę kawałek kija i pokażę wam, jak poradzić sobie z tym parapetem. Przygotowałem sobie tutaj taki przegub, który nam po prostu dodaje jeszcze jedno zakrzywienie, czyli oprócz tego mam jeszcze dodatkowe. No ja sobie mam to osobno wszystko, ale można po prostu go wpiąć też tutaj. Tylko trzeba mieć odpowiedni zestaw. Ja po prostu to mam akurat dzisiaj osobno. I tutaj tak samo wykonałem sobie regulację kąta, żeby móc ten parapet umyć jak najbardziej efektywnie, żeby ta szczotka mi do niego na płasko przylegała. No to działajmy. Przy samej krawędzi teraz czyszczę w każdą stronę. Mogę sobie stanąć troszkę z boku. Wtedy przejeżdżam całą równo krawędź, jedną stronę i w drugą. No i w ten sposób mogę sobie zrobić wszystkie parapety po kolei. Czyli mogę umyć sobie najpierw parapet, a na przykład później szybę i parapet tylko lekko spłukać, jak już mam po prostu ten osprzęt założony. Czyli kolejny. No i przy myciu takich parapetów, zresztą wszystkich różnych elementów, musicie szczególną uwagę zwrócić na to, żeby ta szczotka tam dotarła w każde miejsce. Ruchy muszą być równe, jeżeli są jakieś narożniki, to tam trzeba takie drobniejsze ruchy wykonać w jednym miejscu. Każde miejsce musi być dokładnie przejechane. Jeżeli jakieś miejsce pominiecie, albo jakieś miejsce zrobicie raz, a inne 10 razy, no to wtedy będzie po prostu różnica i będzie ślad. Albo zostaną kropki, albo jakaś smuga. Mimo tego, że to jest na wysokości, nie widzicie, no to jeżeli się skupicie na tym, to wiecie dokładnie, które miejsce ile razy przejechaliście, nie? To jest mega istotne przy tym myciu. Może ten jeszcze niższy. No, to wszystkie elementy płaskie, które chciałem umyć tym dodatkowym adapterem, mam już zrobione. No więc wracam do tej szczotki, którą miałem wcześniej, żeby umyć pozostałe elementy. No i teraz dla porównania wepnę się w listwę spłukującą i pokażę wam, jak działa ta listwa spłukująca. Widzicie, teraz strumień jest ponad szczotką. Do niego sobie jeszcze włączę pompę, żeby mieć wyższe ciśnienie. I teraz widzicie, że ten strumień sięga ponad szczotkę, bo to jest bardzo dobre ciśnienie. No i dzięki temu będę mógł spłukiwać okna ze szczotką opartą o szybę, bo po prostu strumień będzie zawsze ponad szczotką.
Więc to jest dużo fajniejsza funkcja w przypadku mycia, szczególnie na wysokości. No i to jest ze względu na to, że jeżeli mamy strumień tutaj ze środka szczotki, tak jak widzicie, stąd będzie strumień, to wtedy jeszcze po spłukaniu, jakbyśmy mieli opartą szczotkę o szybę, to nam jeszcze te brudne włosy z góry dotkną szyby po spłukaniu, czyli jest szansa, że jakieś tam drobinki brudu zostaną na szybie i wyschnie będzie ślad. A teraz na samej górze mamy strumień wody demineralizowanej, więc po spłukaniu po prostu nie ma już nic, żadnych włosów nad strumieniem. Stąd takie rozwiązanie, no i wtedy zawsze mogę myć okna właśnie w ten sposób. W przypadku elewacji nie ma to dużego znaczenia, bo na niej nigdy tych kropek aż tak nie widać jak na oknach. Na oknach jest wszystko widoczne. Okna nie wybaczają w ogóle. Może trochę to ciśnienie jest za duże, jeszcze jest mniejsze. No i teraz czas jeszcze na obudowę tego, czyli na wszystkie te elementy tutaj takie frontowe. Je też trzeba przemyć, aby nie zostały na nich żadne zacieki. I od spodu tak samo. No i teraz myję jakby kolejne pasy elewacji, po prostu od prawej do lewej, wracam na początek i znowu od prawej do lewej. I teraz jeżeli chcecie umyć właśnie takie okna, które są w tych wnękach, jest bardzo długi parapet, no to warto jest sobie przedłużyć przegub. Wpinamy tutaj po prostu przedłużkę. I tak. No i teraz najpierw sobie czyścimy ramy, wszystkie zakamarki tego okna. Jeżeli szyba jest na tym etapie na przykład bardziej zabrudzona, to można ją sobie umyć wstępnie podczas mycia ram, później dać jej chwilę na ścieknięcie właśnie tego największego brudu i później umyć na gotowo, już nie dotykając ram. W tym momencie myję same ramy, szyby mam względnie czyste, nic nie ma potrzeby. Wszystkie zakamarki, jak widzicie teraz na ekranie, czyszczę trochę dokładniej, takimi małymi ruchami, żeby wszystko z nich dokładnie wypłukać. No i po umyciu ram przenoszę się na kolejne okno, żeby umyć też same ramy. Już tłumaczę, dlaczego taka kolejność. No i teraz widzicie właśnie przykład, po co mi ten długi przegub kątowy. Jak miał ten krótki, to w tym momencie bym nie sięgał szyby, no a dzięki temu, że mam tą przedłużkę, którą przed chwilą wpiąłem, to sięgam bez problemu sobie szybę i ramę. No i w ten sposób czyszczę ramy na całym poziomie. No i wracam na ten sam poziom umyć same szyby. Z tym, że nie dojeżdżam już do ram, ponieważ z tych właśnie zakamarków największych tam lubi brud zostawać, ciężko jest go czasem wypłukać dokładnie, zwłaszcza jeśli okna są bardzo brudne. No i z tych małych cząsteczek brudu może nam wypłynąć po prostu coś na okno. Więc jeżeli myjemy szybę, to już najlepiej jest nie dotykać ram i tych ewentualnych małych cząsteczek brudu i nie dotykać po prostu wodą, żeby to nam nie wypłynęło na okno. No więc teraz mogę przemyć same okna. Jeszcze jak widzicie, w przypadku tego okna nie myję go do samego dołu, ponieważ jest taka balustrada mała, to sobie skończę od środka. No i tutaj już nie dojeżdżam. Staram się nie dojeżdżać do uszczelki, to już mam umyte. W tym momencie, jeżeli bym nie korzystał z listwy spłukującej, no to muszę lekko unieść tą szczotkę po to, żeby spłukać z odległości. A w związku z tym, że korzystam, no to mogę po prostu oprzeć o szybę i sobie spłukać w ten sposób. No i tutaj ilość ruchów musicie uzależnić od tego, jak brudne są okna i jak dużo jest nad nich zabrudzeń. Większe ciśnienie pomoże też Wam spłukać szybciej jakby tą większą ilość zabrudzeń. Jeżeli macie też na przykład jakieś trudniejsze zabrudzenia, to teraz zwróćcie uwagę, co ja zrobię ze szczotką. Mogę ją obrócić w ten sposób i doczyścić na przykład jakąś trudniejszą kupę, która jest w jakimś jednym miejscu. No w przypadku tutaj tego zakamarka jest dość trudno, bo nas ogranicza górna rama, ale w większości przypadków to rozwiązanie się sprawdza. Możecie też wykorzystać zamiast szczotki po prostu stricte samego pada. I na przykład jeżeli pracujecie w dwie osoby, no to jedna osoba może myć tym padem, a druga szczotką. I to jest fajne połączenie na przykład na takie brudniejsze okna. No i pokażę Wam jeszcze w przypadku takiej tafli, jak to wygląda. Zasady są dokładnie takie same, więc po prostu zobaczcie fragment z każdego miejsca, jak je doczyszczam. Myślę, że Wam to pomoże trochę w praktyce, żeby złapać jeszcze lepszy obraz tego, jak to wygląda.
tutaj ważna uwaga odnośnie spłukiwania. Jeżeli spłukujecie właśnie z odległości, macie dyszę wewnątrz szczotki, korzystacie z tego systemu spłukiwania, no to robimy to z bliskiej odległości, nie z dalekiej, w ten sposób, że ta woda nam chlapie na wszystkie elementy pozostałe, tylko z bliskiej odległości, jak najbliższej. Tylko tak, żeby nie dotykać szczotką szyby, 2-3, no max 5 cm i z tej odległości spłukujemy. Możecie sobie jeszcze zadawać pytanie, jak daleko stanąć od ściany, czy stać właśnie gdzieś blisko, czy gdzieś dalej. No i tutaj powiem wam tylko, jaka jest zależność. Po prostu jeżeli staniecie na przykład mniej więcej pod tym kątem, takim 45 stopni, no to ta szczotka już nam trochę, ten kij już nam trochę leży na tej ścianie, więc sam trochę dociska już tą szczotkę. My nie musimy tak dużo siły wkładać w docisk. No a po prostu jeżeli będziecie bliżej, bo na przykład macie jakąś przeszkodę albo po prostu, nie wiem, jest mur, jest mało miejsca, no to po prostu będziecie musieli większy docisk przyłożyć do tego kija. Też na wyższych wysokościach lepiej jest sobie stanąć troszkę dalej od ściany, wtedy to mycie jest po prostu wygodniejsze. No i zbliżamy się do końca tego napakowanego wiedzą materiału, ale jeszcze wam pokażę parę fajnych narzędzi, których akurat nie widzieliście w praktyce, ale teraz może zobaczycie na przebitkach. Taki długi przegub kątowy, który jest dodatkowo teleskopowy. Tutaj się wkłada kij, no i on jest świetny do mycia daszków. Dodatkowo potrzebujemy do tego ten adapter, dodając zakrzywienie, które już w akcji widzieliście. No i w ten sposób możemy umyć na przykład taki szklany daszek. W przypadku szklanych daszków weźcie pod uwagę to, że z nich tak woda szybko nie spływa jak z szyb, ponieważ one są płaskie lub lekko skośne, więc tam na pewno potrzeba więcej płukania. Ewentualnie można je, żeby przyspieszyć, można je też ściągnąć ściągaczką, jeżeli oczywiście wysokość na to pozwala. Także to jeden taki przyrząd, który warto mieć i który się przydaje prędzej czy później. Inny przyrząd to o nim gdzieś wspomniałem, czyli właśnie pad do mycia. Tutaj jest pad z mikrofibry, no i on lepiej doczyszcza trudne zabrudzenia niż szczotka, ale gdzieś tam, jeżeli są narożniki i zakamarki, to ten pad tak dobrze nie dojeżdża w te zakamarki. Więc jeżeli macie na przykład elewację do mycia, to często lepiej wybrać takiego pada zamiast szczotki. Po prostu to się lepiej sprawdza, on lepiej doczyszcza i efektywniej. Są też różne tutaj pady jakby zamienne, szorujące. Akurat do Ungera chyba nie ma, bo to jest sprzęt Ungera, ale do innych producentów, na przykład Rigita jest taki pad. No i jeszcze inny tip praktyczny to, że na przykład nie musicie pracować całym kijem jednocześnie, czyli macie na przykład kij, który sięga na 15 metrów, ale chcecie umyć przy szkleniu na pierwszym piętrze, to możecie wyjąć część tego kija, wyjąć część sekcji, tylko wtedy trzeba pamiętać, że trzeba sobie dokupić taką końcówkę zabezpieczającą na tą sekcję, na której jakby chcecie ją po prostu zdemontować, na nią trzeba taką końcówkę założyć. No w przeciwnym razie wam się gdzieś ten karbon tam uszczerbi, no i po prostu szkoda tego kija zniszczyć, bo gdzieś się tam nim zahaczy, to jest jakby no delikatne i ta końcówka na końcu takiej sekcji musi się zawsze znajdować. W tym materiale to tyle. Myślę, że wyszło z tego bardzo dużo wiedzy w jednym materiale. Myślę, że to może być jeden też z dłuższych naszych materiałów. Liczę, że wniosło to wartość do waszego rozwoju, pomogło wam w świadczeniu usług. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, gdzie pokażę pewnie inne tipy praktyczne, obsłużymy inne elementy do mycia. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.